Jakie 3 techniki sprzedażowe są Twoimi ulubionymi, które działają zawsze? Technika sprzedażowa to jest oczywiście naszczeniaczka, znasz? Nie wiem, czy nazwać to jakąś tam specjalną techniką, technika Drysiakowej. To po prostu w momencie, kiedy klient chce od nas kupić nieruchomość. To ja chciałabym powiedzieć jedną taką rzecz, która myślę, że się może wszystkim kupującym przydać, którzy chcą kupić tanio na rynku nieruchomości. Dzień wcześniej była na tyle duża impreza, że nie wszystkie butelki zostały wyniesione i warto je gdzieś tam I wszyscy delikatnie... goście też nie zostali jeszcze wyniesieni. Też. To jest moja metoda na 10 minut. A jak poznać po kliencie, że jest zainteresowany kupnem nieruchomości, ale jeszcze tego nie powiedział? Podczas moich prezentacji nie ma właścicieli na nieruchomości. A jak poznać, że nie są zainteresowani? Czy to jest ta magiczna fraza, pomyślimy, zastanowimy się? Nie. A jeżeli ktoś przynosi Ci ofertę mieszkania właśnie do A sprzedania? to ja najbardziej lubię takie. Aha, to Szczególnie te trudne. jakie wtedy 5 pytań zadajesz? 4. piętro bez windy, kocham. Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry, dzisiaj gościmy Natalię Drysiak, pośrednik, trener sprzedaży nieruchomości na rynku nieruchomości od 2008 roku. Ponad 2000 transakcji na koncie. Zgadza się? Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu, zgadza się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o technikach sprzedażowych, jakie stosuje Natalia. Trochę trików nam zdradzi, odsłoni. Zobowiązała się. Nie mamy tego na piśmie, ale nagrywaliśmy dyktafonem, więc poprosimy o takie triki sprzedażowe Twoje. Jakie 3 techniki sprzedażowe są Twoimi ulubionymi, które działają zawsze? I możesz podeprzeć przykładami, czyli case studies, jak zastosowałaś to w praktyce. I ile na tym zarobiłaś, skoro już rozmawiamy o hajsie? No dobra, to jak ma być tak o hajsie, to raz powiem, moja najlepsza technika sprzedażowa to jest oczywiście naszczeniaczka, znasz? Znam inne pojęcia takie z zakresu też zwierzęcego i też nie ma. Paweł, Nie brnijmy w to, ale zostańmy nie. przy nieruchomościach. Nie no, żartuję oczywiście, ale fakt, że jak ktoś mnie pyta o techniki sprzedaży, to zawsze mam taką technikę w głowie właśnie naszczeniaczka, bo tych technik jest kilkadziesiąt. Co szkoleniowiec, to nowe techniki. To przepraszam, to za mało, poprosiłem Cię, A że jest technika kilkadziesiąt. naszczeniaczka polega na tym, że daj szczeniaczka do domu na weekend, a nawet jak nie planowali kupić, to już zostanie w tej rodzinie. Więc podobnie jest właśnie z tą techniką. No w nieruchomościach aż tak dobrze nie można zrobić, ale zdarzało mi się, że klienci chcieli przenocować w danej nieruchomości i tak, o właśnie widzę Twoją minę i pewnie Państwa miny będą podobne. Rzadko się to zdarza, bo zawsze od razu mamy w głowie, że o kurde, jak nam obrąbią chałupę, nie? Czy to uczciwi ludzie. Zniszczą ściany, imprezę Albo zniszczą zrobią. ściany, no. To była taka wyjątkowa sytuacja, bo pani, która chciała kupić tę nieruchomość, miała syna z nadwrażliwością słuchową i była bardzo ważna rzecz, żeby w nocy było totalnie cicho. No, te cicho to miało być tak, że miało być blisko kolejki PKP, czyli SKM-ki dokładnie, czyli szybkiej kolei miejskiej, natomiast no, żeby jej nie było słychać nocą. I to było dosyć trudne, no bo ktoś, kto nie ma tej nadwrażliwości słuchowej, ja przynajmniej, no to nie słyszałam tej kolejki nocą, a też w okolicy tam mieszkam i twierdziłam, że jej nie słychać. I rzeczywiście oni przenocowali? Porozmawialiśmy z właścicielami i właściciele pozwolili, żeby zostali na noc w jednym spokoju. Ale Właściciele rozumiem- byli w domu. Razem zostali. Po prostu pani na Okej. noc została U nich, tak z jakby dzieckiem, przenocowała. przyjechała, tak. Bo zresztą bardzo się zaprzyjaźnili ci klienci i została w tym mieszkaniu. No i co ciekawego się okazało? Okazało się to, że klientka nie kupiła tego mieszkania, ale SKM-ki nie było słychać i kolei nie było słychać ani przy otwartym, ani przy zamkniętym oknie. Natomiast mieszkanie było na 3. piętrze z 4 i słychać było tupanie u góry sąsiadów. I to spowodowało, że niestety klientka nie kupiła tego mieszkania, ale kupiła w tym bloku mieszkanie wyżej. A, czyli ona tupała teraz komuś. Tak, teraz Okej. ona tupie komuś. No, także Dobra. Taka Czyli- ciekawa historia, gdzie na szczeniaczka też się da. Czy moja ulubiona historia? Nie wiem, czy ulubiona, ale na pewno bardzo długo ją już pamiętam i zapadła mi w serduchu. Zresztą pani jest moją niedaleką sąsiadką, więc spotykamy się często gdzieś tam. To mamy jedną technikę na szczeniaczka. A taka technika, no nie wiem, czy nazwać to jakąś tam specjalną techniką, technika Drysiakowej. To po prostu w momencie, kiedy klient chce od nas kupić nieruchomość, to nie przeszkadzajmy, tylko pozwólmy mu kupić. I taka złota zasada, nie gadaj, tylko pytaj.
To jest moja najlepsza technika. Czyli Czyli nie... taka trochę sokratejska, zadawać pytania, żeby doprowadzić klienta Tak, do... chodzi o to głównie, żeby po prostu, bo wiesz, mamy taką w naturze, że jak klienta wprowadzamy do nieruchomości, to po prostu mu pokazujemy. Tu stół, tu toaleta, tu zresztą ostatnia modna reklama była jednego hotelu, gdzie to się super okrzyknęło. No to nie jest moja najlepsza technika sprzedaży i uważam, że tak nie należy do końca robić, jeżeli chodzi o nieruchomości. Najlepsza dla mnie technika to jest po prostu przez zadawanie pytań. Klient oglądając Jakie pytania nieruchomość, zadawać? Tak jakbyś rzuciła te pierwsze pytania, pytam które o zadajesz. odczucia, przede wszystkim odczucia. Pytam też o to, czy się podoba nieruchomość. Pytam, co by chcieli, żeby w tej nieruchomości zostało. Pytam, z kim będą tu mieszkać. Pytam od razu o to, które pomieszczenia by zmienili, czyli na przykład jeżeli tu jest sypialnia, to czy zmieniliby tą sypialnię, przenieśliby ją do innego pomieszczenia, dla kogo będą poszczególne pokoje, od razu ich jakby tam urządzam w tym mieszkaniu. Pytam też, co by zmienili, jeżeli chodzi pod kątem ścian, remontów, kolorów, mebli, co by chcieli, żeby zostało. Pytam o lokalizację, na czym im głównie zależy na tej lokalizacji. Pytam o ich jakby takie preferencje rodziny, czyli dlaczego w tej lokalizacji chcą mieszkać. No tutaj takie badanie potrzeb po prostu robię, odnosząc się do tego, co jest w danej nieruchomości. Dzięki temu ci klienci przekonują się, że ta nieruchomość jest dla nich. Strategia, technika, sposób, metoda, trik. Nie ma, słuchajcie, złotych trików, naprawdę, po prostu trzeba być otwartym, empatycznym, chcieć pomóc, otwierać drzwi z uśmiechem na twarzy, przygotować. Technika przygotowania, czyli dobre przygotowanie do prezentacji. Na czym polega? Przede wszystkim przygotowanie siebie, czyli wiedza na temat produktu, który prezentuję. 2. Przygotowanie samego produktu, chociażby no tu podam takich kilka wskazówek, jak podjechanie wcześniej na nieruchomość, wywietrzenie, spuszczenie wody w toalecie i w zlewach. Jeżeli nikt w mieszkaniu nie mieszka, to pamiętajmy o tym, że ta woda w syfonach potrafi wyschnąć i smród jest niesamowity, więc tą wodę należy spuścić. Otworzyć okna, jakieś świeże kwiaty przydają się często. Zerknąć, czy to mieszkanie jest w takim stanie, w którego byśmy się nie powstydzili, bo sprzedajemy różne nieruchomości. Czasami są piękne i czyściutkie, a czasami przed chwilą ktoś w nim gotował bigos i trzeba po prostu wywietrzyć okna, albo czasami dzień wcześniej była na tyle duża impreza, że nie wszystkie butelki zostały wyniesione i warto je gdzieś tam I wszyscy delikatnie... goście też nie zostali jeszcze wyniesieni. Też. Miałam taką sytuację, gdzie pokazywałam nieruchomość, słuchaj, zresztą mieszkanie w bloku, którym nie było zamieszkałe, więc byłam totalnie zdziwiona, kiedy przyjechałam do nieruchomości wywietrzyć okna i wychodząc na balkon zobaczyłam wymiociny. Z tego balkonu na dół? Nie z tego, na tym. z góry, Okay. na ten balkon, który ja miałam do sprzedaży. No byłam zdziwiona, bo nikt tam nie mieszkał, no a się okazało, że w weekend się wprowadzili nowi sąsiedzi, czyli pierwsza parapetówka była, no i jeszcze spali od weekendu. No i jak tam poszłam, waliłam w drzwi i mówię, słuchajcie, szybko, sprzątanko, bo ja nie mam mopa, nie mam nic, a musicie to posprzątać, bo ja za chwilę mam klientów. Posprzątali, rozumiem? Oczywiście. Nie mieli wyjścia. Nie mieli wyjścia. Jak poznać, że klient zainteresowany jest daną nieruchomością? I jeżeli chodzi o przygotowanie to siebie produktu, no i klientów, nie? Dobre badanie potrzeb klienta. Ja zawsze mówię tak, to jest moja metoda na 10 minut. To często powtarzam moim klientom. Tak już jak jesteśmy przy tych metodach, to powiem o tej mojej ulubionej. To jest 10-minutowa metoda. To jest czas, który ja jako pośrednik mam i który inwestuję w rozmowę z klientem kupującym. Czyli jeżeli klient kupujący do mnie dzwoni na daną ofertę, to ja mam czas, żeby z nim porozmawiać i zrobić z nim odpowiednie badanie potrzeb. Bo dzięki temu ja wiem, czego ten klient szuka, dla kogo i dlaczego ta nieruchomość powinna mu pasować i powinien ją kupić. I dzięki temu wywiadowi, dzięki temu badaniu potrzeb, tym 10 minutom, ja wiem, w jaki sposób zaprezentować tą nieruchomość i od czego zacząć w prezentacji. Dla jednych ważny jest garaż, dla innych ważny jest ogród, dla jeszcze innych sypialnia z wyjściem na cichą stronę świata jakby okna, piękny, dosłoneczniony salon i tak dalej, tak? Więc mnóstwo rzeczy dowiaduje się podczas tego pierwszego Jakie kontaktu z pytania klientem. zadajesz? No to już jakby to można wywnioskować z tego, co przed chwilą powiedziałam, tak? Jakby badanie potrzeb. Na czym tym ludziom zależy? Co do tej pory widzieli? Dlaczego tego, co widzieli, nie kupili, tak? Do kiedy chcą kupić? No dużo takich pytań zadaję i często klienci się pytają, po co to robią? Właśnie, Dlaczego ludzie się pytam? otwierają, czy nie mają Otwierają, wrażenia no przesłuchania? właśnie. I dlaczego moje 10 minut ja mogę zainwestować i dzięki temu szybciej sprzedam nieruchomość, niż nie zrobi tego właściciel sam? No dlatego, że właściciel ma jedną nieruchomość, którą sprzedaje, a kupujący chce kupić tylko jedną. Więc tu jest konflikt. Ten się przed tym nie otworzy, bo wie, że ten będzie miał na niego haków. A ja jako pośrednik
zawsze mam też w ofercie inne nieruchomości. I wiedząc więcej o kliencie, mogę zarówno pokazać mu tą, którą sam wybrał, jak również zaproponować inne na ten sam dzień. Więc klientowi zależy, żeby się przede mną otworzyć i powiedzieć, czego szuka, bo wie, że ja mu mogę lepiej doradzić i może inną nieruchomość kupić. Więc ja mam przewagę, żeby tego klienta wypytać. Czyli ty przy okazji I ja tej bardzo sprzedaży często jeszcze... klientom mówię, że Panie Pawle, jak się Pan tak bardzo upiera, że ja zarabiam za dużo, to ja tak Panu powiem dokładnie, za co ja biorę te pieniądze. Ja biorę za te 10 minut mojej pracy, na którą Pan jako właściciel nigdy nie może sobie pozwolić. Bo nawet jak sobie Pan na to pozwoli, to klient kupujący i tak się przed Panem nie otworzy. A przede mną tak. Nie każdy agent to robi. Dlatego jedni... Badanie potrzeb nie każdy robi? Nie każdy to robi. Niektórzy traktują klientów kupujących, że jak zadzwonił, to znaczy, że trzeba mu pokazać, jak będzie chciał, to kupi i koniec, nie? Dzisiaj mamy rynek kupującego, dlatego warto tego klienta kupującego zadbać. Tak naprawdę zadbać od początku do końca. Ja mam też taki system pracy, że pracuję zawsze dla jednej strony transakcji. Jeżeli dzwoni do mnie klient kupujący na ofertę, którą mam, to prawdopodobnie jest to sytuacja, gdzie mam tą ofertę na wyłączność, na zasadach wyłączności i pracuję tylko dla jednej strony, czyli w tym wypadku dla sprzedającego. Natomiast pomimo tego faktu, że klient kupujący mi nie płaci w tym wypadku, to ja i tak o niego zadbam, bo mi zależy na całym procesie transakcji, doprowadzeniu do transakcji. Ty przy okazji sprzedaży dostajesz jeszcze leada ewentualnie na zakup, jeżeli on nie kupi tego mieszkania. Tak. A jak poznać po kliencie, że jest zainteresowany kupnem nieruchomości, ale jeszcze tego nie powiedział? A, to mam taką czarodziejską kulę, wyciągam. Ta mówię, różowa kula, okej. Tomek kupi, Paweł nie, Marty nie stać. Pan nie? wylosuje kartę. Nie, no słuchaj, to nie ma aż tak super. Oczywiście to też bardzo często wynika z badania potrzeb klientów. Jak rozmawiam z tymi klientami, jestem taka dosyć dociekliwa i lubię pytać, Ale zadawać... takie właśnie zachowania klienta, które widzi, że tam coś tam zaiskrzyło, błysnęło oko i tak Znaczy, dalej. no generalnie tak, błysk oka jest najfajniejszy. Ja zawsze mówię, że oceniam to najczęściej po tym fakcie, kiedy klienci zaczynają otwierać mi szafki w mieszkaniach, szczególnie w kuchni i w sypialni. I szukać jedzenia. Nie, Szukać, aż gdzie tak co to nie. zostawili. Ale faktycznie podczas moich prezentacji nie ma właścicieli na nieruchomości, więc ten klient kupujący czuje się bardziej swobodnie i ja mam wtedy możliwość takiej prawdziwej prezentacji mu nieruchomości, zadbania o jego potrzeby i prezentacji tej nieruchomości według jego potrzeb. Bo jak jest właściciel, to pomimo, że jestem świetnym agentem nieruchomości, mogę sobie to już dzisiaj jasno powiedzieć, bo mam fajne wyniki w tej sprzedaży i kiedyś byłam bardziej skromna, a teraz już tak. Nie, no Teraz żartuję. bardziej świadoma. Bardziej świadoma. Ale to jest tak, że faktycznie zauważyłam to, że pomimo tego, że jestem pewna swojej roboty, tego, że wykonuję ją bardzo dobrze, że podchodzę do tego mocno profesjonalnie, to jest coś takiego, że jak ten właściciel jest na nieruchomości, to ja staję się malutka. Dlatego, że jak wchodzi kupujący, to kupujący zaczyna udawać, że mnie nie ma i zaczyna rozmawiać bezpośrednio z właścicielem i najczęściej od razu pyta, a ile Pan zejdzie z ceny? Kiedy się Państwo wyprowadzicie i ile Pan zejdzie z ceny? No i tu już nie będzie transakcji. Bo oni jeszcze dobrze nieruchomości nie obejrzeli. Oni jeszcze się w niej nie zakochali, więc jak mogą kupić? A jeszcze drogo? No nie ma szans. Tak? Więc dlatego u mnie na nieruchomościach podczas prezentacji nie ma właścicieli, bo ja pracuję najczęściej dla właściciela, więc chcąc mu sprzedać drogo, no to muszę mieć komfort pracy. I to jest taki moment, gdzie jak tego właściciela nie ma, to ten kupujący się lepiej czuje, jest bardziej swobodny i jak już porozmawiamy sobie o wszystkim i obejrzy tą nieruchomość i widzę, że kobitka idzie do kuchni, otwiera drzwi i zagląda do szaf, to znaczy, że ona już mentalnie się tam wprowadza i sprawdza, czy jej rzeczy się zmieszczą. A jak to robi? To znaczy, że ona już gdzieś powoli się wprowadza, to znaczy, że jest bliżej decyzji na tak niż na nie. A jak poznać, że nie są zainteresowani? Czy to jest ta magiczna fraza, pomyślimy, zastanowimy się? Nie, absolutnie nie. To nie jest fraza, która twierdzi o tym, że ktoś jest zainteresowany bądź nie, bo mamy grupę ludzi, którzy po prostu potrzebują się zastanowić. Mamy grupę ludzi, którzy mają swoich dodatkowych doradców. Mamy grupę ludzi, która po prostu w obecnych czasach świadoma jest rynku i wie, że może sobie powybrzydzać i powybierać. Więc to, że ktoś się chce zastanowić, to wcale nie jest złe i to wcale nie świadczy, że nikt tego nie kupi, że nic nie kupią. Wręcz przeciwnie, to jest dla nas tylko informacja, że prawdopodobnie źle poprowadziliśmy tą prezentację
i że to jeszcze nie jest koniec prezentacji i że my, to jest nasza teraz rola, żeby teraz jeszcze dopytać klienta, nad czym będą się zastanawiać. Czy Właśnie, jest coś... jak rozbrajasz to stwierdzenie, że jeszcze chcemy się zastanowić? Jak rozbrajasz, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście jest na nie, czy na tak? Ja zazwyczaj zadaję takie pytanie, takie kończące jakby prezentację. Co by musiało się wydarzyć, żebyście Państwo kupili tą nieruchomość? I to jest takie miękkie pytanie z uśmiechem na twarzy. Naprawdę, jakby zawsze ja lubię wychodzić ze świadomością, że albo zrobimy tą transakcję, albo nie. Jak często zdarza Ci się odpowiedź zejść z ceny o 50%? A nie, to tak to nie. No ludzie są raczej mądrzy, no. A wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania, czyli po czym poznać, że nie są zainteresowani? No właśnie, to nie jest kwestia poznania, o to trzeba zapytać. Jeżeli ja zadaję pytanie, co by musiało się wydarzyć, żebyście Państwo kupili nieruchomość, oni mówią, że gdyby była winda, to byśmy kupili, a wiemy, że w bloku nie ma i nie będzie, no to nie kupią, tak? Jeżeli mi mówią, gdyby to mieszkanie było na pierwszym piętrze, a nie czwartym, no to byśmy kupili. Jeżeli byłby balkon, a nie ma, no to byśmy kupili, no to wiadomo, że nie kupią, no to nie ma co dalej drążyć tematu, tak? Jeżeli powiedzą, ale na przykład, jeżeli powiedzą, no wie Pani, musielibyśmy się zastanowić, no to ja pytam nad czym? I mówię, no bo ten kolor ścian. Ja mówię, okej, to jak przemalujemy ten niebieski na biały, to kupicie? Jakby znowu, tak? Docieram do tego ostatecznego, finalnej odpowiedzi, tak albo nie. I jakby to jest taka fajna, ja to nazywam fajną grą w pytania i lubię te pytania zadawać, bo klienci się bardzo często otwierają. Wiesz, Paweł, myślę, że Państwo też macie swoje nieruchomości albo jesteście na etapie zakupu, bądź może sprzedajecie swoje nieruchomości i wiecie, że to jest jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, pomijając oczywiście grupę inwestorów, którzy potrafią to robić bez emocji, ale jeżeli kupujemy nieruchomość dla siebie albo dla naszych bliskich, to jest to jedna z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu. Więc emocje przy tym są ogromne. Więc jeżeli ja jako pośrednik mogę być buforem tych emocji i naprawdę mogę przeprowadzić miękko przez ten cały proces transakcji tego klienta, to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Więc ta gra w pytania rozmiękcza tego klienta, powoduje też bardzo często dla klientów taką możliwość, żeby podjąć decyzję, że właśnie może to jest właśnie ta nieruchomość. Wiesz, to jest dosyć ciekawe, bo ja chcę też tu powiedzieć o takich przypadkach, gdzie klienci kupili nieruchomość dla mnie. Dla Ciebie, czy dzięki Tobie, przez Ciebie, ze względu na Ciebie? Dokładnie, tak jak powiedziałeś, tak? I ostatnie transakcje... Nie wiem, jakie prezenty dostajesz od klientów za Żadnych. transakcję, więc dlatego wolałem dopytać. Właśnie, prezenty. Gdzie są moje Może prezenty? powinnam wprowadzić to. Nie, no tak poważnie. Takie dwie ostatnie transakcje, które bardzo mi utkwiły w pamięci, a są sprzed kilku dosłownie tygodni, no to miałam taką transakcję, którą kilka tygodni temu kończyliśmy, a zaczęliśmy ją w kwietniu. To była taka transakcja, gdzie klienci przyszli, mało tego, pan, który przyjechał na tą nieruchomość, to w ogóle nie chciał wchodzić i jej obejrzeć, bo lokalizacja była fatalna. Znaczy ona nie jest fatalna, ale ona po wieczornej porze wyglądała słabo. Jak powiedział, że on nie chce wchodzić, to powiedziałam, proszę pana, ja już tu przyjechałam, pan też. To proszę włazić i oglądać. Masz tam taką pałkę w samochodzie? Chodzisz? Nie, ale tak powiedziałam. I oczywiście zrobiłam to z uśmiechem, bo wiedziałam, że ci Państwo... Zresztą pani Magda była bardzo sympatyczna już od samego pierwszego kontaktu, więc wiedziałam, że i ten pan musi być bardzo fajnym człowiekiem. Więc w taki żartobliwy sposób to zrobiłam. I faktycznie jak weszli do mieszkania, to powiedział, wow, mieszkanie jest świetne, super rozkład, w ogóle piękne mieszkanie. No i kurde, gdybym nie wszedł, to bym żałował. I oni kupili. I jak pogadaliśmy, co jeszcze można w tym mieszkaniu zrobić? Jakby taką, ja lubię tym ludziom roztaczać taką wizję, ale taką prawdziwą wizję, co można zrobić. No bo ja naprawdę tymi mieszkaniami żyję, tak? I jak tu pokazałam jedną rzecz, drugą, trzecią, pokazałam mu mało tego, miałam wydrukowaną mapę, gdzie jesteśmy lokalizacyjnie i dlaczego po ciemku to może wygląda słabo, ale za dnia masz tu blisko, tam blisko, tu, to. I on mówi, no faktycznie. I oni się zdecydowali, oni powiedzieli, że gdybym nie ja przy tej transakcji, to by tego nie kupili. Kolejna transakcja. Pani, która kupiła mieszkanie ode mnie w bloku z wielkiej płyty, z ciemną sypialnią. Wszyscy przychodzili i mówili, o, ciemna sypialnia bez okna odpada. Pani chciała kupić 50 metrów, kupiła 38. Dlaczego? Dlatego, że jak stanęłyśmy w tym mieszkaniu i ja jej pokazałam, co można w tym mieszkaniu przerobić, które ścianki są ściankami działowymi i w łatwy sposób można otworzyć pewne części wygospodarować na sypialnię, z innych zrobić aneks kuchennych i tak naprawdę dostajemy fajne, pełne 2 pokoje z ciemnym aneksem w miejscu sypialni, ale to nie będzie duży jakby dodatkowy koszt. Będzie, ale nieduży, bo ja też sobie to przeanalizowałam wcześniej i rozmawiałam z ekipami remontowymi, to pani wychodząc z tego mieszkania, na początku miała taką minę, że ja stwierdziłam, że chyba nic z tego nie będzie, a ona wychodząc z tego mieszkania, zeszła na dół i do mnie dzwonił i mówi, pani Natalko, ja to biorę.
Nie spodziewałam się, że kupię takie małe mieszkanie, ale dzięki pani ja to kupuję, bo pani mi taką wizję w tym mieszkaniu pokazała, tylko wie pani co, niech mi pani to zarezerwuje, ja to muszę przeanalizować z architektem, bo to fajnie u pani wygląda. Ale czy się da? Tylko czy się da? Ja wiedziałam, że się da, ale jakby klient ma prawo to sprawdzić. Zresztą ja do tego zawsze zachęcam. Sprawdź. Zrobiliśmy rezerwację, kupiła, tak? Mówiliśmy już o pytaniach, które zadajesz kupującemu i jak weryfikujesz, jak go targetujesz, jakby kalibrujesz do konkretnej oferty. A jeżeli ktoś przynosi Ci ofertę, mieszkanie właśnie do sprzedania... A to ja najbardziej lubię takie. Aha, to Szczególnie te trudne. jakie wtedy 5 pytań zadajesz? 4. piętro bez windy, kocham. Słuchajcie, ja dla tych 4. pięter ostatnio zrzuciłam 45 kg, bo myślałam, że mi serce wysiądzie, jak już na te 4. piętra będę wchodzić, a ta rolka, jak sprzedawać 4. piętra bez windy z postojem na drugim, no to dalej jest hit w internecie. Więc jakby ktoś z Was w Warszawie miał 4. piętro bez windy i nie wiedział, jak je sprzedać, Drysiakowa ekspertka. Zapraszam do kontaktu. Nie no. A poza tymi mieszkaniami, poza 4. bez windy, z przystankiem na drugie, To mam takie złote pytanie, na czym pani zależy? Na szybkim czasie czy na wysokiej cenie? i dalej jak to formatujesz, jak prowadzisz taką rozmowę? Czy właściwie to już każda nieruchomość jest inna, zależy? Wiesz co, to bardzo zależy tak naprawdę od samej nieruchomości, też od potrzeby klientów Jeszcze przed produktem, sprzedających. przepraszam, czy masz właśnie taką ankietę, którą przeprowadzasz, jakby wiesz, lecisz pytaniami po kolei z właścicielem mieszkania, żeby go Ja właśnie jestem odpowiednio ułożyć? osobą, która, no zresztą to wynika też z doświadczenia i jakby ja nie mam ankiety, nie lecę z pytaniami, nie jestem ankieterem, natomiast jak idę na spotkanie, to zawsze do spotkania się przygotowywuję i ja już mniej więcej wiem, na co idę. Więc też wiem, o co muszę dopytać, jakich danych mi brakuje, bo ja idąc na nieruchomość, to od razu sobie tworzę grupę docelową, komu ja to mogę sprzedać. I jakie ta grupa docelowa może zadawać im pytania, tak? Jakie będzie potrzebowała dane. Więc ja na spotkaniu tak naprawdę, jeżeli mnie zapytasz, czy mam jakiś skrypt rozmów, nie mam, bo dla mnie skrypt zabija kreatywność każdego sprzedawcy. Natomiast oczywiście kwestia przygotowania to jest, no zawsze sprawdzam metraż, Czyli zawsze sprawdzam improwizacja? lokalizację. Nie, improwizacja nie, to jest kwestia przygotowania. No są takie podstawowe dane, które o nieruchomości zawsze znasz i masz w głowie grupę docelową i pod konkretną grupę docelową sobie jakby zapisujesz bądź zapamiętujesz, ja zazwyczaj zapisuję dane, które chcę, tak? Jakby ten wywiad, który przeprowadzam z klientem, to zazwyczaj zapisuję i naprawdę, jeżeli to jest treść dla pośredników, to zachęcam, notujcie, moi drodzy, szczególnie jeżeli jesteście młodymi, początkującymi pośrednikami. Jedno, co jest pewne, to to, że się nie zapamiętuje. Czyli zrobić sobie taki katalog, coś notatki, zawsze notes, czyli baza klientów i zapytać następnym razem. dinozaurskie sposoby, notes. Następnym razem Zresztą zapytać w ogóle, o urodziny czyjeś psa, czy cokolwiek to nie mówili przy okazji? mówimy o tym, mówimy o podstawowych rzeczach, parametrach nieruchomości, bo czasami są takie niuanse, na przykład tutaj u Ciebie w studiu cały czas mnie razi ta dziura w ścianie i bym zapytała, kiedy będziecie mieli tutaj remont i Ty mi powiesz, no jesteśmy na etapie końcówki, zostało nam jeszcze to i tamto. To Remont już był i tak nam zrobili. A widzisz, no to do poprawki. I ja bym to po prostu zapisała, bo ja bym tego nie zapamiętała. Wiesz, zazwyczaj są duże emocje, szczególnie u nowych agentów. Jest dosyć duży stres, bo umówmy się, pozyskanie oferty jest dosyć trudnym zadaniem agenta nieruchomości. Więc jeżeli już tam idziesz i masz ten stres, mało tego, wchodzisz do cudzej nieruchomości, musisz przedstawić siebie, swoją ofertę, zachęcić klienta do tego, żeby z Tobą współpracował. To jest naprawdę stresujący moment dla każdego agenta nieruchomości. Umiejętność przedstawienia swojej usługi w sposób, który zainteresuje klienta i ten klient będzie chciał z Tobą współpracować, to jest bardzo stresujący moment dla każdego agenta. Nawet takiego jak ja z 16-letnim doświadczeniem, bo nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. I do takiego spotkania trzeba się przygotować. I oczywiście im większy masz luz i bardziej jesteś otwarta na kreatywne podejście, tym szybciej wyłapiesz rzeczy, które Was do siebie zbliżą i tą relację szybciej zbudujesz. Ale jeżeli to jest Twoje pierwsze, drugie spotkanie pozyskowe, no to przygotuj się do tego, no nie idź w ciemno, tak? No nie rób złej opinii pośrednikom czy agentom na rynku. Natalia bardzo prosi. Bardzo proszę. Chyba, że są jeszcze jakieś inne metody, to zachęcamy do wpisania, podzielenia się w komentarzu. A jak sobie poradzić z takim trudnym klientem, już mówimy pod kątem od strony sprzedażowej, który wchodzi do mieszkania i zaczyna wytykać błędy, nie chcę użyć słowa marudzić, ale wytykać błędy albo wytykać mankamenty mieszkania, w jego opinii mankamenty, licząc na to, że znegocjuje cenę. Czyli taki trudny klient, który nastawiony jest od razu już na konfrontację i negocjację. Pierwsza, najważniejsza rzecz, nie ma trudnych klientów, są tylko źle przygotowani do pracy agenci nieruchomości. Nie ma trudnych agentów, nie ma trudnych klientów.
Jeżeli się źle przygotujesz do tej pracy, do tej prezentacji, no to ten klient będzie dla Ciebie trudny. Ale to nie klient jest trudny, tylko Ty nie przygotowałeś się do pracy. Bo każdy z nas doskonale wie, jaki ma towar i wie, co prezentuje. I jeżeli ja wiem, że ja prezentuję nieruchomość, która ma, nie wiem, cieknący dach, to ja doskonale wiem, że ten dach cieknie. To ja wiem, że klient, który przyjdzie do mnie na prezentację, będzie o ten dach pytał. Więc ja muszę się do tej prezentacji przygotować. Mogę się przygotować w sposób, że powiem, no, cieknie i co z tego? A mogę się przygotować na zasadzie sprawdzę dekarzy, sprawdzę firmy naprawiające dachy, jaki będzie koszt, poproszę o kosztorys naprawy takiego dachu. Ale to muszą być prawdziwe kosztorysy, a nie wyssane z palca, bo wujek Henik potrafi takie dachy naprawiać, by naprawił, tak? Żeby ten klient miał coś, co może też sprawdzić, porównać z innymi firmami na rynku. I wtedy, jeżeli ktoś mnie pyta o to, chociażby to, co Ty mówisz, że przychodzi i mówi, no tak, ale tu cieknie dach, to ile Pani zejdzie z ceny? No mówię, proszę Pana, no przygotowując nieruchomość do sprzedaży, mamy świadomość, że dach cieknie. Stąd jest taka, a nie inna cena. Gdyby ten dach nie ciekł, prawdopodobnie nieruchomość byłaby dużo, dużo droższa. Dach cieknie. Ta cena została skorelowana z tym faktem, że ten dach cieknie. Tu mam dla Pana kosztorysy naprawy takiego dachu, żeby mógł Pan sobie zobaczyć, że i tak przy naprawie dachu dalej cena jest atrakcyjna, porównując do innych w pełni sprawnych nieruchomości na rynku. Więc jakby to jest kwestia naszego przygotowania. Druga rzecz, jeżeli ja nie mam podczas prezentacji właścicieli mieszkania, to, że klient kopie w ścianę i sprawdza, czy tynk nie odpada, czy puka. Najczęściej ja się nieraz mam taką ochotę zapytać, co tam, złota szukacie? Ale wiesz, jakby puka, no są takie techniki. Nie? No to tak jak przy zakupie auta kopie się w koło, tak? To no, rozumiem, że tutaj jest pukają pukanie w ścianę. Okay. Ja wiem, no każdy sprawdza, czy to są ściany puste, czy tam obłożone jakimś karton gipsem. Ja wiem, po coś to robi, żebyście nie myśleli, że tam w komentarzach nie musicie pisać, że jestem głupia i nie wiem, po co się robi. Ja wiem, po coś to robi. Tylko chodzi mi o to, że nieraz mam taką smykalkę tej gąski, żebym zapytała, a co tam, złota szukamy? Ja już sprawdziłam, nie ma, nie. Ale generalnie chodzi mi o to, że jak właścicieli nie ma podczas tej nieruchomości, podczas prezentacji, to nie tykają mnie uwagi kupującego pod tytułem rudera, śmierdzi, te okna to do naprawy. O, a co to za widok z okna, nie? To nie jest moje mieszkanie. To mnie nie obraża w żaden sposób. Jestem buforem tych emocji, które właśnie mogłyby obrazić moich klientów sprzedających, tak? Więc dzięki temu, że ich nie ma, że ja ich przygotowałam na to, że tak może być, to ich nie ma podczas prezentacji, a ja będąc tym buforem dalej stoję na straży ceny, jeżeli chodzi, w tym wypadku pracuję dla klienta sprzedającego. Natomiast w drugą stronę, jeżeli klient kupujący mnie wynajmuje, żebym mu wynegocjowała cenę, to ja wiem, w jakie emocje uderzyć przy sprzedającym, żeby mój klient kupujący tanio kupił, tak? Więc jakby dużo jest tutaj takich praktyk, które możemy wyczytać w internecie i w różnych książkach, jak negocjować cenę nieruchomości i klienci faktycznie to robią. Natomiast ja chciałabym powiedzieć jedną taką rzecz, która myślę, że się może wszystkim kupującym przydać, którzy chcą kupić tanio na rynku nieruchomości. To naprawdę nie ma sensu jakoś bardzo mocno obrażać tego sprzedającego, bardzo mocno negować to, co tam jest. Bo moi drodzy, przecież ten właściciel jest świadomy, w jakich warunkach żyje i nie ma sensu kopać leżącego. Gdyby stać go było na poprawę warunków, to pewnie by to wyremontował i żył tam dalej, a z jakichś powodów tą nieruchomość sprzedaje, więc naprawdę nie ma sensu go obrażać. Nie ma też sensu się przechwalać, że my kupujemy za gotówkę, więc ile mi Pan zejdzie. Ja mam na to taką anegdotkę, zawsze odpowiadam, no wie Pan, pracuję 16 lat i do tej pory mi jeszcze nikt kamieniami nie płacił. No zawsze jest kasa. Czy ona pochodzi z kredytu hipotecznego, czy pochodzi z jakichś innych środków od wujka, Kazika, czy z Twoich zarobionych pieniędzy, nie ma to znaczenia. Po prostu na końcu i tak są pieniądze. Więc takie wywyższanie się, bo ja płacę gotówką, to chcę mieć taniej, nic nie wnosi. I to, co mogę Wam podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, to taka zwykła uczciwość, szukanie człowieka w człowieku powoduje, że to człowieczeństwo jest na tyle dzisiaj sprawcze, że dzięki takim zwykłym ludzkim zachowaniom jesteśmy w stanie dużo lepszą cenę wynegocjować. Czyli po prostu zwykła otwartość, powiedzenie wprost, że po prostu nieruchomość jest fajna, wymaga remontu.
no przecież widzimy, że wymaga remontu, ale ma bardzo duże możliwości i bardzo duże perspektywy tej nieruchomości są. Dlatego tu przyszliśmy. Jest świetna lokalizacja, widzieliśmy zdjęcia, wiemy w jakim jest stanie, więc nie będziemy tu mówić, że trzeba zrobić remont, bo Pan na pewno to wie. Czyli Natomiast- odwracamy techniki negocjacyjne Oczywiście. z lat 90. Dokładnie tak. Więc nawet wspieramy trochę na duchu tą osobę sprzedającą, tak? I w tym momencie łatwiej nam będzie wynegocjować cenę, po prostu. Taka zwykła otwartość. Nawet czasami zwykłe powiedzenie, wie Pan co, ja może bym i drożej od Pana to kupiła, ale zwyczajnie w świecie mamy tylko taki, a nie inny budżet. I pytanie, czy się w tym budżecie jesteśmy w stanie spotkać? Czyli bycie człowiekiem, bycie empatycznym, otwartym i słuchanie. Ponieważ rynek się zmienia i dzisiaj jest taki trend w mediach, że mówimy o tym, że sprzedający płaczą, fliperzy płaczą, ceny idą w dół, to nie jest to dobra metoda na negocjacje, moi drodzy. To, że Wy przyjdziecie na nieruchomość i powiecie, no tak, ale ile Pan będzie to sprzedawał? Przecież rynek się zmienił, za 2 tygodnie Pan sprzeda jeszcze taniej niż się dzisiaj daje. To też nie jest dobra metoda, naprawdę. Naprawdę takie zwykłe człowieczeństwo jest lepsze i taka, empatia. Empatia jest kluczem do tego, żeby dzisiaj dobrze kupić nieruchomość. I dobrze się nią kierować nie tylko w nieruchomościach, w każdej branży się przyda. Tym pozytywnym akcentem i emocją kończymy tę część. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Pawle i dziękuję Państwu. Zapraszamy do oglądania pozostałych naszych filmów, a ja oczywiście też zapraszam na moje social media, bo po to je buduję i tam dzielę się z Wami tą wiedzą, żebyście mnie tam obserwowali, klikali. Natalia Drysiak na Instagramie mnie znajdziecie. Zapraszam. To ja z kolei zapraszam Lubię tylko pozytywne komentarze na social media również Natalii. i strefę nieruchomości. Idźcie do Natalii. Tu jakby tym pozytywnym akcentem tak się dzielmy tą miłością. Dajcie lajka u Natalii. Dzięki. Dziękujemy.